Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do trzeciej i ostatniej recenzji hubów marki Deco. Tym razem będzie to Deco Pro, czyli ta najwyższa wersja huba, hub 12 w jednym. Jeżeli chodzi o model, jest to HC12XPA. Jak może pamiętacie, w poprzednich odcinkach prezentowałem Wam wersję Deco Lite oraz Deco Business. Huby o bardzo też ciekawych możliwościach. Natomiast jeżeli tamte urządzenia nie spełniały w pełni Waszych oczekiwań, no to Deco Pro myślę, że już zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. No ale po kolei. Jeżeli chodzi o porty i wejścia, w jakie ten hub został wyposażony, no to zobaczcie. Na pokładzie jedno HDMI, czyli tak samo jak w przypadku tych pozostałych hubów. Również jeżeli chodzi o rozdzielczość, która jest na wyjściu, to jest to 4K przy 60 Hz. To jest oczywiście dobra wiadomość. Następnie to, co jest nowością w przypadku huba Pro, to dwa porty typu DisplayPort, które umożliwiają również nam przesyłanie obrazów 4K i 60 Hz. Czyli zauważcie, za pomocą takiego huba możemy do naszego komputera, laptopa podłączyć aż 3 zewnętrzne monitory i wszystkie będą pracowały w rozdzielczości 4K 60 Hz. I to jest taki jeden z największych atutów, jeżeli chodzi o ten model huba. Dodatkowo oprócz właśnie tych wspomnianych złącz mamy oczywiście złącze USB-C, to dokładnie tak jak w przypadku poprzednich modeli, czy złącza USB typu A i są to złącza w standardzie 3.1, prędkość do 10 gigabitów na sekundę, jedno złącze LAN RJ45, czyli też ten hub będzie spełniał rolę karty sieciowej. Jeżeli nie macie w swoim laptopie wejścia na internet przewodowy, to tego typu hub to rozwiązuje. Oczywiście hub Deco Business, ten 8 w 1 również posiada już kartę sieciową, natomiast ten najprostszy Deco Lite takiej karty nie posiada. Następnie mamy oczywiście czytnik karty microSD oraz karty SD. Takie same funkcje ma również hub Deco Business. No i tutaj uzupełnieniem tych portów jest też port audio jack 3,5 mm i to jest nowość w porównaniu do tych modeli niższych. Ok, tyle odnośnie informacji technicznych. Teraz sobie zobaczmy budowę i wykonanie tego huba. No i klasycznie zaczniemy sobie od zapoznania się z zawartością zestawu. W zestawie mamy oczywiście ten woreczek do przechowywania huba, uszyty z takiego delikatnego zamszu w czarnym kolorze. Tak wygląda sam hub. No i jest też w zestawie instrukcja obsługi w kilku językach. Jest też oczywiście język polski. I tak naprawdę to jest cała zawartość zestawu. No i teraz zobaczmy sobie budowę i wykonanie samego huba. Jak widzicie, hub ma oczywiście już zintegrowany przewód USB typu C do podłączenia do komputera. Podobnie zresztą jak w przypadku tańszych modeli. Konstrukcja również wykonana z jakiegoś tutaj stopu aluminium, świetnie odprowadzająca ciepło z wnętrza urządzenia, no i też zapewniająca odpowiednią wytrzymałość, trwałość temu urządzeniu. Teraz jeżeli chodzi o złącza, no to zobaczcie, na tej krawędzi tutaj od przodu mamy dwa DisplayPorty, złącze HDMI oraz czytniki karty SD oraz microSD. Na krawędzi bocznej mamy złącze RJ45 do podłączenia przewodowego internetu do naszego komputera. No i na przeciwległej krawędzi mamy dwa złącza USB typu C, trzy złącza USB typu A oraz wyjście dźwięku jack 3,5 mm. No i teraz zobaczcie, oczywiście konstrukcja huba jest już zdecydowanie większa niż w przypadku wersji Lite czy też wersji Business. Zresztą może zobaczcie sobie też te wersje, które już Wam pokazywałem w poprzednich recenzjach. No i teraz jak widzicie, jeżeli chodzi o wersję Lite i wersję Business, to gabarytami są to dokładnie te same huby. Natomiast porównując je teraz do wersji Deco, no to zobaczcie jak się one od siebie różnią. Deco Pro jest zdecydowanie już większym, bardziej rozbudowanym hubem. No i oczywiście też jeżeli chodzi o złącza, no to w przypadku wersji Lite tutaj nie mieliśmy na tej prawej krawędzi żadnych złącz. W wersji Business mamy HDMI oraz czytniki kart microSD, natomiast
już w wersji Pro oprócz czytników złącza HDMI mamy też dwa DisplayPorty. No i teraz zobaczcie sobie jeszcze na tej krawędzi. Wszystkie huby mają po 3 złącza USB typu A. Huby Lite oraz Business mają po jednym złączu USB typu C, natomiast w wersji Pro mamy już 2 złącza USB typu C i dodatkowo jest jeszcze tutaj w tym miejscu wyjście dźwięku audio jack 3,5 mm. No i teraz od góry, jeżeli chodzi o wersję Pro i Business, to mamy złącza Aerial 45, natomiast w przypadku wersji Lite, gdzie nie ma możliwości podłączenia internetu przewodowego, mamy złącze HDMI. Tyle konstrukcyjnie. Teraz sobie może przejdźmy już do podłączenia tego huba i sprawdzenia jego działania. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj notebooka podłączonego za pomocą tego właśnie naszego huba do drugiego monitora. Zauważcie, że połączenie jest tylko za pomocą złącza USB typu C. Do huba podłączyliśmy sobie HDMI, ponieważ ten monitor akurat posiada tylko wejście HDMI. Podłączyłem też sobie tutaj dwa dyski zewnętrzne, podłączyłem zasilanie, tak żeby można było ładować jednocześnie naszego notebooka. Jeżeli chodzi o zasilanie, to pamiętajcie, że to zewnętrzne złącze jest do zasilania, natomiast drugie USB typu C jest do przesyłu danych. Podłączyłem sobie też myszkę bezprzewodową oraz tutaj zestaw słuchawek. Jeżeli miałbym dodatkowe monitory, to mogę jeszcze dwa monitory za pomocą złączy DisplayPort sobie podłączyć i wówczas, jeżeli oczywiście nasz komputer na to by pozwolił, to mógłbym wyświetlać ten sam obraz na 3 ekranach. No i teraz zobaczcie, podłączamy sobie takiego huba z wszystkimi urządzeniami za pomocą tylko jednego przewodu USB typu C do naszego notebooka. No i dzięki temu możemy po pierwsze wyświetlać obraz z notebooka na dużym monitorze lub jak w przypadku tego huba nawet na 3 monitorach równocześnie. Następnie mamy cały czas ładowanie naszego notebooka. Jak widzicie, ładowanie jest podłączone, wszystko nam działa. Dodatkowo w tym notebooku oczywiście nie ma karty sieciowej LAN, natomiast my za pomocą tego huba to rozwiązaliśmy i teraz zobaczcie, mamy tutaj połączenie ethernetowe. Wi-Fi jest wyłączone, no i zobaczmy, czy działa nam internet. Otwórzmy sobie jakąś stronę. No jak widzicie, wszystko się otwiera i nie ma problemów z dostępem do internetu. Ok, czyli mamy wyświetlanie obrazu, mamy dostęp do internetu. Możemy oczywiście korzystać też z wszystkich dysków, które są podłączone do tego huba. Czyli jak widzicie tutaj jeden, drugi mój dysk, które są podłączone. Jeżeli podłączymy sobie kartę SD, to również nam się tutaj pojawią na liście. Mam podłączoną myszkę, więc jak widzicie mogę sobie bez problemu nią sterować. Mogę też podłączyć sobie klawiaturę. No i też jeżeli chodzi o dźwięk, to mogę teraz słuchać tego dźwięku z notebooka na słuchawkach. Czy też jeżeli byśmy podłączyli jakieś zewnętrzne głośniki, to również na takich głośnikach. Tak więc jak widzicie, ten hub jest taką pełnoprawną stacją dokującą. Jeżeli korzystamy z tego notebooka gdzieś mobilnie poza domem, no to po prostu wypinamy jeden przewód i już możemy z tego notebooka sobie normalnie korzystać, a wracając do domu podłączamy jeden przewód i to nam zapewnia po pierwsze ładowanie notebooka, dostęp do wszystkich dysków, dostęp do karty sieciowej Wi-Fi i do wyświetlania obrazu na dodatkowym monitorze, czy jak w przypadku właśnie huba Deco Pro na 3 dodatkowych monitorach równocześnie. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o te recenzje hubów marki Deco. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach pod poszczególnymi filmami. Ja ze swojej strony oczywiście proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!